Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Z tej strony Himek. Jest mi niezmiernie miło spotkać się dzisiaj z Państwem, tym bardziej, że mam ze sobą nową ofertę promocyjną Biedronki, która na pewno spotka się ze sporym zainteresowaniem. Korzystając jednak z okazji, pomyślałem, że poruszę temat, który zauważyłem, że elektryzuje ostatnio internet, a jest związany z naszymi codziennymi zakupami. Przeglądając różnego rodzaju radosną twórczość internetową, natrafiam ostatnio często na filmy czy wpisy dotyczące produktów oznaczonych bardzo charakterystycznym emblematem żaby. Żaby nie byle jakiej, bo chociaż na wspomnianym logo tego nie widać dokładnie, to jedna z najpiękniejszych żab, jakie zamieszkują naszą planetę. Zamieszkująca lasy tropikalne żabka charakteryzuje się jaskrawo zielonym kolorem oraz pomarańczowymi odnóżami i, co niezwykle ciekawe, czerwonymi oczami. Miewa także elementy jaskrawo błękitne, co dodatkowo dodaje jej uroku. Bez wątpienia to piękne stworzonko, chociaż w Europie zobaczyć ją na żywo można chyba tylko w ogrodach zoologicznych. Szkoda więc trochę, że na wspomnianym emblemacie nie może pochwalić się całą swoją paletą barw. Jak wspomniałem, kontrowersje, na jakie ostatnio natrafiam, dotyczą produktów, które oznaczone są logiem z sympatyczną żabką. Nie będę przytaczał, na jakie informacje w związku z tym natrafiam, ale dosyć charakterystyczne jest to, że większość z nich to dosyć zaskakujące wymysły, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Słusznie jednak ktoś może się zastanawiać, dlaczego jakieś produkty oznacza się właśnie płazem. Czy dotyczy to zawartości tych produktów, składników, z jakich zostały przygotowane, no i dlaczego akurat żaba, która to swoją drogą jest płazem, a nie owadem, jak niektórzy próbują to łączyć. Rzekotka czerwonooka, bo tak sympatycznie nazywa się ten gatunek, zamieszkuje tropikalne lasy Ameryki Środkowej, gdzie ma idealne warunki do życia, ale wcale nie ma tak różowo, jak można by przypuszczać. Przemysł spożywczy, mimo wielu zalet, ma niestety tendencję do wchodzenia w konflikt z naturą i przyrodą. Bez problemu zauważymy to nawet u nas. Wydaje się być zasadnym, aby tak organizować plantacje czy hodowlę, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać negatywnie na otaczającą przyrodę. Od wielu lat słyszymy, jak niszczone są lasy tropikalne, które są jedynym w swoim rodzaju rezerwuarem dzikiej przyrody, jak i płucami naszej planety. Jest mi więc nawet osobiście bardzo przykro, gdy czytam o kolejnych terenach wyciętych pod plantacje roślin uprawnych. Mam jednak też świadomość, że plantacje te muszą powstawać, abyśmy mogli sprostać zapotrzebowaniu na żywność. Obie te rzeczy powinny więc ze sobą współgrać, aby efektywne rolnictwo nie niszczyło nam bez sensu przyrody. Szkoda bowiem naszej tytułowej rzekotki, jak i wielu innych gatunków zwierząt i roślin, którym grozi wyginięcie lub już wyginęły. W związku z powyższym powstały więc inicjatywy, które mają pomóc rolnikom, aby swoje gospodarstwa organizowali tak, aby uszczerbek na dzikiej przyrodzie był jak najmniejszy, a nawet by przyroda korzystała z upraw w sąsiedztwie. Opracowaniem takich metod produkcji zajmują się różne organizacje doradcze, w tym Rainforest Alliance, która swoją działalność skupia na lasach tropikalnych, stąd właśnie symbol tropikalnej żabki w ich logo. Ten właśnie symbol odnajdziemy na wielu produktach, które pochodzą z upraw w tropikalnym klimacie, w tym na herbacie, kawie, bananach i wielu innych. Logo to oznacza, że dany produkt, chociażby wspomniane banany, uprawiane są z poszanowaniem dzikiej przyrody, co w moim przekonaniu jest dla mnie jako konsumenta dobrym sygnałem, że mogę mieć sporą dozę pewności, że rzekotki mieszkające w okolicy, gdzie takie banany urosły, mają święty spokój i żyją sobie w zgodzie ze swoimi przyzwyczajeniami. Tylko tyle i aż tyle. Ale na pewno nie to, co słyszę ostatnio na ten temat. Produkty oznaczone tym logiem zyskują sobie też przychylność wielu osób, którym bliska jest dbałość o naturę. Stąd też, niejako na wezwanie rynku, coraz więcej firm stara się dostosować do tych wymogów. A ja to cenię. Państwu natomiast zalecam nie wierzyć na wiarę we wszystko, co widzicie w internecie, nawet jeżeli to coś opowiada bardzo rezolutny animowany ludek.
opisie do filmu wrzucam więc link do strony w Wikipedii opisującej tą inicjatywę. Każdy może sam dokładnie sprawdzić, czego ona dotyczy. Przede wszystkim jednak życzę Państwu udanych zakupów w Biedronce i to bez względu na to, jakie produkty Państwo wybierzecie. Mam też nadzieję, że dane nam się będzie spotkać w sklepie. Zatem do zobaczenia i miłego dnia.